Witam Was w pierwszym odcinku rozbiórki i przygotowywania części do silnika do złożenia. Jak widać, chyba mi się udało, bo złożony już jest. A w tym odcinku zobaczcie m.in. robić śruby, będzie problem. O ta, dobra. O ta, tak. Tutaj chłodziwo tą uszczeleczką, bo mamy tutaj na tym najbardziej uszkodzonym płyn chłodniczy jeszcze. Tak wygląda tule cylindra, która jest wyjęta z silnika, bez żadnego oczyszczenia jeszcze. Z ważnych rzeczy to nie ruszam tej powierzchni. Dobra, jednak tutaj też trzeba wjechać wiertarą i już, tam będzie się cykać. Zapraszam, miłego seansu. Zdjąłem miskę, zdjąłem sprzęgło, chyba jest w średnim stanie. No tu jest wyślizgane. I tutaj, nie wiem czy tak się sprawdza, zaraz sobie sprawdzę z książką, sam naprawiam. Pierwszy raz widzę rozebrane sprzęgło w sumie, bo nigdy nie rozbierałem. Chcę bez opiłków na szczęście. W smoku żadnego syfu też nie ma. Trochę było takiego bardziej nagaru, jeśli już jakieś grudki były. Najpierw musiał zmienić ten uszczelniacz wału. Też jest zarcewiały, jak nie wiem co. Przelecę jakimś może truciakiem chociaż coś. Już sobie sprawdziłem w serwisówce. Tutaj screen. Do tych nitów mierzę. A do tych nitów mam 1,45 mm, gdzie 0,3 mm jest wymagane. I przywiozłem sobie już udar i jedziemy po kolei. Ciekawe czy odpuści od razu. Żeby nie obrobić śruby, będzie problem. O ta, dobra. To muszę odłożyć telefon. Poszło. Dobra, no to lecę z kolejnymi. Zamach już zdjęty. Jakiegoś dziadostwa było nawalone w śruby, jakiegoś pewnie smaru czy czegoś, czy jakiegoś kleju, mam nadzieję, że nie. Ale śmierdzi to strasznie. No i co, uszczeleczka nie wygląda na straszną. Chociaż trochę chyba puszczała. Nie wiem, czy to powinno być aż tak twarde. W sumie bardzo twarde. That's what she said. Silnik już na stojaku. Ładnie zamontowany teraz. Trochę brake cleanera. Wyczyścić to. Ładnie się zleje do tego pojemniczka. Cały syf prawie. I ściągamy ten dół. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Stwierdziłem, że muszę wziąć i zdjąć przynajmniej jedną stopę korbowodu. I no niestety nie cieszy mnie ten widok. Ponieważ panew tutaj po całej długości są rysy, z czego główna taka długa na środku mocna. W świetle padającym dobrze widać takie dołki aż. To samo. I to jest na razie tylko 4. cylinder, bo przypominam, liczymy od skrzyni. Tak w manualu właśnie się upewniłem. No i to już na jutro zostawię. Ale będę musiał zdjąć cały ten dół. Najpierw odkręcam te śruby szóstki, są takie malutkie, a potem te większe są chyba 11. I jak te odkręcę, no to wtedy wychodzę z całym wałem. A jak wyjdę z całym wałem, to w końcu będę musiał się pozbyć tulei, która tam jest ładnie. Tulei, cylindra, no i wszystkie korby wtedy sobie wyjmę. Jeszcze muszę zrobić sobie porządek na stole. Korciło, no i spojrzałem i najlepiej nie jest. Silnikownia w miarę schludnie ogarnięta. Te małe śrubki na 10 wykręcone stąd. 2 dłuższe są tutaj. I biorę się za te. Już pierwsze 2 popuściły. Z tą nie mam siły się zaprzeć dobrze. Kurde, jest dokręcone na bogato. Dobra, ja się głupio siłuję. Mam przecież tego pana. O tak to obrobię jedną ręką. Dobra, wszystkie odkręcone. Z podkładeczkami wyjmujemy. I tutaj w stronę rozrządu, czyli prawie równo tutaj. I tak robimy ze wszystkimi, żeby był porządek. Na pewno, że wcale to są miejsca, nie wiem czy trzeba, ale na wszelki. No i co, już wychodzi prawie, więc zdejmuję, zrzucam na stół. Zrobię tylko jeszcze trochę miejsca. I będzie dobrze. I mamy już panewki. Troszeczkę, że to główne. Tu jest taka solidnie wytarta.
ale bez żadnych wrzer, więc spoko. Tylko ta główna warstwa wyszła. Tutaj bez dramatu. Też są takie, widać, że tu zszedł lakier i takie małe plamki, małe wyszczerbienia, ale nie, trochę jest. Nawet ok, dobra. Kolejna. To jest chyba na środku w najładniejszym stanie. Też trochę lakier zszedł, ale bez rysek takich mocnych jak tu. A też nic pod trudności nie zostaje, więc spoko. Te są w najgorszym stanie. No tutaj tak ten lakier zszedł bardzo na tym wgłębieniu. No i jakieś rysy takie. O Jezu, jak poważna rysa. A tamtej czegoś takiego nie było. No i ostatnia. W miarę ok. Czy między trzecim a czwartym jest najgorzej. Od strony skrzyni jest ok. To tylko też syfek. Żadnych rys, ładnie. Powierzchnia czysta. Zaraz przelecę jeszcze z ręcznikiem papierowym. To jest super ładnie. Tutaj jest ten największy syf był. O tu. Dwa takie kawałki. Bagna trochę. No i tutaj koniec też spoko. No i chyba mamy winowajcę. Musiał jeden albo druga tuleja cylindra puszczać tutaj chłodziwo tą uszczeleczką, bo mamy tutaj na tym najbardziej uszkodzonym płyn chłodniczy jeszcze, pomarańczowy. Ten, co go zalewałem. No, więc remont całego silnika jak najbardziej okazuje się wskazany. Tu chyba też trochę. Tak. No, także pojeździłbym pewnie chwilę z tą uszczelką i bym miał silnik cały do remontu. Wał już jest na stole. Zaraz sobie go jeszcze dokładnie obejrzę, ale myślę, że trochę trzeba będzie go przejechać czymś. Przynajmniej delikatnie. Bo są nierówności. To nawet pod paznokciem czuję. No, takie się pojawiają miejsca. Niestety. Dogrywka, ciąg dalszy pracy z silnikiem, jego rozmontowywaniem i przygotowaniem do składania. Kupiłem piątkę nafty i teraz sobie moczę tłoki, żeby je wyczyścić, bo pierścienie nie stały ani nic. Wymoczą się, przejadę pędzeleczkiem, żebym miał czystą robotę po prostu w domu. Tuleje cylindrów też wziąłem, wszystko sobie oznaczyłem, żeby nie pomylić. Tuleje sobie potem też włożę na płasko, już pewnie bez tego zaleję więcej. Trochę zakupów tutaj. Jeżeli też jesteście zainteresowani w ogóle jakimś kosztorysem, bo sobie prowadzę to Peugeota, ile to wychodzi, takie przygotowanie samochodu gruntowne, to też możecie dać znać, to Wam wrzucę w którymś odcinku, albo jak się podsumowując, jak go kiedyś skończę może. Dobra, no jak zaczynamy od czegoś takiego, tak wygląda ta tuleja cylindra, która jest wyjęta z silnika, bez żadnego czyszczenia jeszcze. Jest to cylinder drugi, licząc od skrzyni. A potem mamy taką. To nie jest znówka, jak widać, tu jeszcze są, tu jeszcze jest kawałek brudu. Jak widać, chwila roboty i można mieć ogarnięty, czysty element układanki całej silnikowej. Zamiast takiego czegoś, co będzie po prostu paprać wszystko dookoła. Wygląda to obrzydliwie. Waży to też swoje dodatkowe, bo to jest warstwa tutaj takiego skamienionego chyba chłodniczego płynu. A tu jest fajnie wyczyszczone. Trochę moczenia w nafcie, trochę mosiężny druciak. Delikatne obroty bardzo, no i co? I dookoła trochę rysek jest, ale tam nikt nie będzie z tego jadł przecież. Tak naprawdę liczy tylko ta powierzchnia, bo to wchodzi w blok i tutaj się trzyma w tym miejscu uszczeleczka i tyle. Więcej nie jest tutaj potrzebne, żeby było super szczelne. To ma tylko trzymać tutaj w sobie tłoczek. A tłoki jednak zostawiam do moczenia na dłużej, bo tutaj widać zresztą, tu wybrane jest śrubokręcikiem, a tutaj ile jest nagaru w środku. Musi to po prostu odleżeć. Już wybrałem z pierwszego i drugiego tłoka ręcznie.
O, to jest różnica niezła. Dalej tutaj są takie twardsze nagary, których nie chcę bardzo skrobać. Tutaj w tym najwyższa półeczka też jest bardzo cienka. Nie chcę tam wjeżdżać mocno z płaskiego śrubokręta, żeby nie ruszać materiału. Są już takie głębokości, takie wartości, że niech się lepiej wymoczy. Tragedia. Cały uwalony. Nie wiem, na ile je zostawię. W tygodniu może jakoś podjadę, jak go znajdę chwilę. Zobaczymy, czy coś puściło, czy nie. Jak nie, no to też pewnie wejdę z druciaka trochę. To czyszczę teraz na szybko te tuleje, żeby były na gotowo. Odłożę je sobie do pudełeczka, a to niech się moczy. Już moczą się 2 dni. W porównaniu do tego, co było, to kojarzę, że trochę poschodziło, ale nadal bez szału. Na tym bardziej. Ale tak to się namoczył. Może teraz po prostu bardzo lekko zejdzie i tyle. No ale to niech się moczy. Jeszcze wsadziłem pół tulei. Zostawiam to. Nie szkodzi, żeby tutaj leżało i się moczyło. Im dłużej, to tym w sumie lepiej. Spakowałem sobie tylko druciaki i wiertarkę do domu, żebym mógł blok trochę wyczyścić i wewnątrz, i z zewnątrz. To zostawiam. Tłoki niech się moczą dalej. Najwyżej przy weekendzie jeszcze przeczyszczę ręcznie dodatkowo. I jeszcze takie szybkie pytanko, czy benzyna ekstrakcyjna to jest jak brake cleaner? Bo pachnie identycznie. Pachnie nieziemsko dobrze. Jak widać, treści edukacyjne u mnie. Profesjonalne. Sam się uczę rzeczy, przy okazji uczę Was. O-ring trzymający tuleje w bloku silnika. To jest cud francuskiej techniki. No trochę syfu tutaj zleciało z tego. Coś tam rozpuszcza, lepiej niż ta nafta. YouTuber zapomniał o nagraniu czegokolwiek. Zawiozłem głowicę do planowania właśnie. Równo rok po kupieniu samochodu, więc tak jubileuszowo jakiś kroczek milowy mały. Możliwe, że będzie to odbiór nawet jutro. Przy okazji zmierzy mi wał i dobierze panewę pod to. A to nawet 5000 obrotów nie było. Pomierzy mi korbę, jaki dobrać tam dokładnie pierścień i będzie cacy. I będzie silnik już do składania. O dziwo się dzieje, udało się w końcu. Trochę za to zabieram i przedłużam niepotrzebnie, ale tego nie wiem, to się stresuje, tego przez to nie chcę i tak już coraz bliżej. Będzie jeżdżące, jeżeli złożę dobrze. No mam książkę serwisową, to co nie złożę. Jak nie ja złożę, to kto mi złoży? Nikt mi nie złoży. I cyk, profesjonalny stelaż do czyszczenia tulei cylindra. Losowa paleta, druciak na wiertarę i ja za delikatnie. Po coś ten stojaczek jest? Z ważnych rzeczy to nie ruszam tej powierzchni, no bo tutaj ona ma miejsce styku z blokiem silnika, tylko tutaj z zewnątrz wyczyszczę z tego syfu, którym pływało przez to UPG. Benzynka ekstrakcyjna dana, szmateczka. O. Słabo to dociera, ta benzyna ekstrakcyjna. Dobra, jednak tutaj też trzeba wjechać wiertarą i już, tam będzie się cykać. Będzie dobrze. Może mniejsze obroty trochę. Dobro, no jest luksusowo. To jeszcze tu wewnątrz, ale to przy honowaniu chyba zejdzie ta powierzchnia tutaj. Tak to jest luksusowo. No i tak to trzeba czyścić, nie tam się cackać. A nie będę się robił druciakiem. No jeszcze raz. Mamy dzisiaj 16 grudnia. Odebrałem głowicę. Mam ją w bagażniku, właśnie wracam z nią. Wał jest nominał. Zawiozłem też w inne miejsce do przepolerowania, bo dosłownie te ryski małe, co są od panewek. Panewki są bardzo zjedzone, ale wał na szczęście tylko na lekką polereczkę, więc bez problemu. Panewy wsadzę nominał. Tyle. Jak jeszcze nie miał panewy, to podjadę na przemierzenie,
czy nie ma tam z nimi żadnego problemu, czy jest taka przerwa, jaka powinna być. No i to chyba wszystko. Jest dobrze. Trochę się zestresowałem dzisiaj z rana, wczoraj też jeszcze jak robiłem przy Peugeotie samym, ale no jest dobrze, dobre wiadomości. Jutro pewnie będzie do odbioru wał i tak naprawdę co? Zamawiam dzisiaj panewy i kupuję... Co jeszcze kupuję? Zaraz dojadę do domu, ogram jeszcze na szybko sobie głowicę, jak wygląda już w mieszkaniu. Tak podsumowując, wał nominał i to górna granica, i czy to mówimy o korbowych, czy o głównych, tych to jest chop chyba się chop profesjonalnie nazywa. Tuleje są okrągłe, nie ma jaja, panewki są nominał, wsadzić nominał i to chyba tyle. Tak więc będziemy zaraz składać silnik. Jak głowicę w takim stanie mam na biurku, to znaczy, że czas przejść do podsumowania pierwszej części tego filmu, czyli samej rozbiórki silnika. Więc tak, zaczęte od zdjęcia sprzęgła. Potem odkręciłem miskę. Jeszcze muszę ją doszorować tutaj, bo jest taki fajny wystający rowek i zwykłym takim szerszym skrobakiem nie schodzi. Ale to będzie do zrobienia jeszcze. No i potem było odkręcenie pompy oleju, która też tam leży. Tam jest jej łańcuszek. Potem było już rozbieranie chyba bloku, jeżeli dobrze kojarzę, czyli tej części dolnej od tej górnej. Tutaj było sporo śrubek. Tutaj już takie jakby stopy trzymające cały wał korbowy. 10 śrub. Są one też tutaj. Jak już to było rozebrane, to jak widzieliście, już była wstępna diagnoza panewek. Potem było wyjęcie tłoków, wyjęcie tulei cylindra, które mam wyczyszczone już tutaj. Zaraz sobie przyszykuję tutaj na stole, jak ogarnę jeszcze trochę. Jeszcze mam założone panewki główne, które będę zdejmował, i panewki na korbach też są jeszcze na miejscu. Tutaj mam 4 sztuki głównych. Jak widać, troszeczkę rysek złapało. Tutaj z jednej i z drugiej strony ta sama. No nie za zdrowo. Wyczyszczę te powierzchnie, a takie małe ogniska nalotu i też takie mini ryski po prostu delikatnie ściernym, bardzo gęstym przejadę. Tutaj dla porównania mogę Wam wrzucić zdjęcie zaraz po zdjęciu głowicy z bloku i no teraz widzicie. Tu jeszcze mamy te panewki dwie oporowe, też do zmiany. Pomierzyliśmy wał i korby i tłoki i wszystko jest w nominale w górnych zakresach, tylko no wał był niestety do przepolerowania, znaczy niestety. Z tyle co trzeba było robić, to był tylko do przepolerowania. Później powiem na stół, będzie lepiej widać, ale wszystkie te powierzchnie są ładne, gładkie, równe, a były na nich takie małe ryski, takie jakby lekkie wrzery. To też za poradą tej osoby, co planowała mi głowicę, oddałem na ten szybki szlif. Wyjęte w kolejności od skrzyni, tak jak mam położony blok. Troszeczkę je wyczyściłem, nieraz może ciut za bardzo. Tutaj jeszcze, jak widać, muszę wziąć pierścień z tych dwóch pozostałych tłoków, ten najwęższy, i wyczyścić jeszcze tutaj tę powierzchnię. Poleżały 2 tygodnie chyba w nafcie, plus znowu wyczyściłem je ręcznie, mechanicznie. Trochę druciaka, znaczy starałem się, żebym mosiężnych używał, żeby nie drapać tych powierzchni, ale no, są często mosiądzowane zamiast mosiężnych. Z rzeczy do zrobienia, po kolei. Blok, muszę te powierzchnie wyczyścić pod panewkami i tu, i tu. Głowica, muszę wyczyścić tutaj te przestrzenie zaworowe, żeby na pewno tam nie było żadnego opiłku, żadnego środka do czyszczenia tutaj tych powierzchni. Ale no, zostałem pochwalony, że bardzo dobrze to zrobiłem. Pierwszy raz. Tak trzeba robić. Ewentualnie tutaj wjadę czymś, żeby to wyczyścić. Ogólnie te przestrzeń, gdzie jest płyn chłodniczy, no w całym samochodzie była zasyfiona. Jest to pełno rude i tak jest brzydko.
więc coś z tym będę musiał zrobić. Pewnie jakiś środek do czyszczenia, ale to już mniejsza. Klonowanie tulei cylindrów, nowe pierścionki, jak wyczyszczę już te powierzchnie. Położyć nowe panewki korbowodowe, główne. Wał w sumie tylko zdjąć tą część, wymienić uszczelkę i wałek też przeczyścić, bo on tak trochę brzydko się długo leżał i tak się pojawił nalot rudy. Pewnie w samochodzie jakby to pochodziło, to by zaraz zeszło, ale może leciutko przy okazji tych powierzchni pod panewki przejadę to papierem ściernym i lekko z tego zjadę. No i na koniec jeszcze zawory. Taki zawór pewnie założę na wiertarkę i leciutko papierek ścierny, żeby tutaj zjechać z tego. Tutaj jak widać mamy jeszcze ten środek do docierania gniazd zaworowych, więc no muszę to wyczyścić ładnie. Mam problem też dobrać trochę panewki, pierścienie, bo muszę przywieźć suwmiarkę, została w garażu, bo są dwa rodzaje i u mnie jest chyba ten taki pierwszy. Nawet na oko to wygląda, że tu jest najmniejszy pierścień, potem jest większy, potem jest dużo większy. Czyli pewnie 1,5, 2 i 3 mm. A panewki, oryginalnie tutaj jeszcze Kolben Schmidt i też chyba chcę Kolben Schmidta wsadzić. Znalazłem, tylko numery tego Kolben Schmidta są podane jako tylko do silników 1.4 i 1.6 w katalogach, ale gdzie mają podane na przykład, nie wiem, innych firm jak chyba FAI czy jeszcze Glico, to tam są jako te zamienniki przy tym Kolben Schmidcie podane dokładnie tutaj i one są już do wszystkich silników, więc pewnie zamówię tego Kolben Schmidta, no bo wszystko mi się zgadza z katalogiem i może będzie pasować. Jak nie będzie pasować, no to po prostu będę w plecy trochę pieniążków i tyle. One eternity later. No i teraz już w mieszkaniu przechodzę do samego czyszczenia. Gotowe panewki korbowodowe główne. Mam tuleje cylindra, które są te nieszczęsne, puszczające olej i są one giga małe, giga cieniutkie, więc ja nie wiem jak mam wytrzymać, ale Francuz tak wymyślił, tak ma być. Przyszły mi też pierścienie, to też nauczka na przyszłość, jeżeli ktoś będzie się pierwszy raz zabierał za robienie silnika. Jeżeli macie na sklepie napisane, że to jest komplet zestaw, to jest komplet, ale na jeden tłok, więc trzeba zrobić 4 komplety. Aktualnie 3 pozostałe czekają na mnie w paczkomacie. No ale nie wiem skąd miałem dowiedzieć, nie wiedziałem, nie było na aukcji to opisane. Mój błąd. Mam też śruby głowicy nowe. Piękne. Prawie Wiktora Reinca, ogólnie większy Wiktora Reinca, no bo to jest polecany bardzo. A jeszcze panew oporowa, Glico. Jeszcze takie coś, na co wpadłem, ja geniusz składania silników. Wydrukowałem sobie różne informacje typu co jakiej wielkości jest, co z jakim momentem jest dokręcane. Powieszę sobie to tutaj, nawet na trytytkę jakoś czy coś. Zawsze będzie trochę bardziej dostępny niż telefon, który mam tam, czy komputer, który mam tam. Bym musiał cały czas przechodzić tam i z powrotem, a ja potrzebuję się upewniać 30 razy. Mam powieszone, zerknę, od razu mam dostępną informację, bez żadnych kombinacji i utrudnień. Biorę się do roboty, postaram się to nagrać. Coś może jakoś ładnie, jakieś takie przebitki, ujęcia a la Night Ride, tylko że po roku w Żartowie. Nie oczekujcie zbyt wiele, postaram się zrobić co mogę. Ja wiem, że to może być przyjęte jako niekoszerne, ale przypominam, ja się na mechanice nie znam. Ja robię to pierwszy raz, robię to dla zabawy. Te silniki są dosyć odporne na różne rzeczy, więc przyjąłem, że sam ten brud, żeby zebrać papierem ściernym do farb 600, to nic raczej nie zaszkodzę. Tam są fabryczne rysy na tej powierzchni, więc starałem się z tym ruchem tak samo zrobić. Brudu nie ma. Tam widać, że przebarwienia są, no bo to jest metal, to w jednym miejscu się grzało bardziej, w drugim mniej. Oleju trochę miało na sobie, ale nie będę aż tak to oczyścił, no bo to już wtedy zjadę więcej. A tutaj więcej papiera samego ściernego mi się zjeżdżało i brud jak widać na tym jest. Także to co chciałem zrobić, zrobiłem, udało się. I lecę z kolejną rzeczą, o której zapomniałem właśnie. I są to półki pierścieni. Te dwie dolne już sobie wyczyściłem,
ale ta górna mi została. I muszę połamać pierścień i się biorę do roboty. Ten tłok poleżał długo w nafcie, bo to było 2 tygodnie i ten nagar trochę tak skamieniał, więc teraz łatwo go wyczyścić. Połamany pierścień w rower odpowiadający dla tego pierścienia i tyle. Delikatnie, żeby też nie za mocno, no bo to wiadomo, aluminium. No i z tą robotą przeniosę się gdzieś nad jakiś pojemnik, bo no bardzo się pyli, a nie chcę sobie zwalić całego biurka. Tutaj jak mam wszystko na czysto wyjęte. Przed chwilą to był tłok, jak widzieliście, z pierścieniami. A teraz wyjęte pierścienie i praktycznie czyściutkie półki. Tłoka, proszę bardzo. Oczywiście są jakieś tam resztki nagaru, ale to już się raczej wypłuka. No. To już są takie minimalne ilości, że nie będę się tutaj oczepiał. Najciężej było czyścić i najwięcej było tak naprawdę w górnej półce nagaru. Środkowa poszła najłatwiej, a ta dolna średnio, no bo tym pierścieniem z środkowej półki go czyściłem. Na 4 też jest dużo nagaru, a tak się go pozbędę. Z taką dokładnością to powinienem składać jakieś JZ-y przynajmniej. Albo boksery do Subaru. Masakra. Nawet nie wiem, ile się zeszło. Z godziny to lekką ręką. Nawet nie wiem, która jest godzina. Więc nie powiem, ale dużo było z tym roboty. I teraz ściernym delikatnie na bloku silnika. O, na przykład tutaj mamy taką wżerkę małą. Tu lekki ślad. Lekko to po prostu przejechać, tylko żeby zebrać z tego najgrubszego brudu. Tą powierzchnię przelatuję 400, bo do tego miejsca jest montowana miska olejowa, a ona no, niestety dużo puszczała, ale jest pełno tych przebarwień takich, więc żeby silikon lepiej leżał, to stwierdziłem, że tak zrobię i nie wiem, czy to dobry pomysł, ale tak zrobiłem. Blok już z 2 stron jest wyczyszczony, przygotowany i zostały nam zawory. Znalazłem chwilę i tutaj macie dla porównania zawór przed czyszczeniem. To jest wydechowy, to jest do lotu i 2 czyste. Po lewej wydechowy, tu jeszcze tam małych potrzebuję poprawek i po prawej dolotowy. Jak widać, mam na nim jeszcze termokurczkę i pokażę Wam, jak to zrobiłem. Tutaj niestety trochę burdel, bo jak widać dremelkiem próbowałem to czyścić, ale za bardzo się wżera w powierzchnię zaworu. Ale skonstruowałem sobie taki przyrząd. Bierzecie Wasz zawór, na niego termokurczka albo cokolwiek takiego innego, co zabezpieczy tę powierzchnię przed ściskaniem. Wiertarki, wkrętarki, czy co tam macie. Widzicie, do końca samego brudu, więc nawet sobie zabezpieczam tą powierzchnię czystą. I teraz tylko ustawiam trytytkę, która jest idealnie wymierzona, żeby zakładać ją na
biorę 120 i mniejsze obroty, a potem jeszcze na koniec taką 400 tylko, albo 600. Zależy, co mi się trafi pod rękę. Delikatnie, żeby za bardzo z tego nie zjechać, no nie powinien się uszkodzić. To jest też silnik taki, że on jest odporny na dużo błędów przy składaniu i przy obróbce i w ogóle. No mam nadzieję, że nic nie popsuje tym moim kombinowaniem. Ale nie wiem, czy to jest poprawna metoda. Tak w sumie wywnioskowałem, tak zacząłem robić i tyle. Jeszcze takie trochę syfku jest, ale nie będę się bardzo nad tym nie wiadomo jak skupiał. I jeszcze taka informacja, nie ruszam powierzchni zawora, która była czyszczona przy docieraniu gniazd zaworowych. No bo żeby to po prostu leżało tak jak zostało to dotarte. Z powodów dlaczego to czyszczę, bo można przecież to zostawić. To przede wszystkim tutaj miałem trochę tej pasty do docierania gniazd zaworowych. No i ona jakby złapała temperaturę i puściła i poszła w obieg. No to bym miał silnik na śmietnik znowu, więc musiałem to wyczyścić trochę. No i zawory już poczyszczone. Został mi właśnie ostatni. Jadę. Zakładam moją profesjonalną trytytkę. No i czyściutki. To jeszcze jest po papierze takie zostaje czerwone, ale to się wyciera. Nawet na ślinę schodzi, więc brake cleanerem i będzie ładnie się błyszczeć. Dochodzimy do momentu, gdzie zawory mamy gotowe. Fajnie. Tak miało wyjść. Honowanie tulei cylindra. Przeczyściłem lekko tą powierzchnię, w którą wchodzi tuleja. Jeszcze wezmę i to potem wyczyszczę dokładniej, ale teraz do samego honowania, tylko żeby po prostu to weszło bez problemu z poślizgiem. Też pokażę Wam, gdzie jest bardziej osmolone, gdzie pewnie puszczały te uszczelniacze, tak w ramach ciekawostki. I ogólnie przepraszam za ten burdel, bo ciężko tu się zmieścić, ciężko tu cokolwiek zrobić, no ale nie ma warunków, trzeba robić jak się da, jakie są możliwości. Au. Regulowany nacisk nawet ma jakiś. O, choroba jasna. Tak to wygląda teraz, tu już ten hon jest i to na grupie korzystach widziałem, że 200 000 potrafi dopiero zacząć zanikać ten hon fabryczny. Pang. Szybko nie pęk. Szybkie ruchy góra-dół. Małe obroty. Kurde, weź teraz zrób dobrze. Nie obejrzałem żadnego filmiku na YouTubie o tym. O lipa, ty. Czyli za wolno robiłem? A szybkie ruchy góra-dół, dobra. O, i teraz to ta. Wydaje mi się, że jest ok. Nie wydaje mi się, że punkty przecięcia to są takie ok. Teraz sprawdzę szybko na YouTubie, jak to powinno wyglądać. Dobra, obejrzałem już filmik z Grywusa. Generalnie no trzeba gęściej, na pewno to musi być dużo, żeby to była równomierna powierzchnia, żeby nie było w sumie prawie śladu po tym, co było wcześniej. Więc to zjadę, tutaj te przebarwienie ciemne zjadę. No i muszę dawać WD, wulkan, jeden pies, żeby było, nie wiem, poślizg czy coś. Za szybkie chyba robiłem ruchy góra-dół, te posuwy są zwrotne, a obrotowe były za wolne. To zależy, gdzie się spojrzy. Dobra, no jadę dalej, co będzie to będzie.
I no jak widzę, że gdzieś się krzyżują na przykład, to nie, tak jak tutaj, no to jest 45 stopni jak byk, no. O, teraz już się tak zabieliło fajnie. Ale teraz było za szybko akurat tu znowu. No ale to mi się wydaje, że już jest schonowane. Jest zabielony. Prawie nie widać śladu po tym progu. Nie no, teraz jest ok. Moje to jest git. No tu jakieś tam przebarwienie jeszcze. Ale tak naprawdę, no tak jak pokazywałem wam od razu. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Fabryczny Hon jeszcze troszeczkę widać, jak się przyjrzy bardzo. O! No tak, no to jest rzeczywiście lipę odwaliłem straszną. Dużo szybsze obroty, bo tu są za duże skoki. Dobra, no pierwsze honowanie nie wyszło tak jakbym może oczekiwał. Dobra, co ja się przejmuję, boże. To jest tak pancerny silniczek to... Dobra, jeszcze szybkie porównanie dla was. Po honowaniu i przed honowaniem. No będzie tu się lepiej olej rozchodził. Tak tylko próbuję się pocieszyć. Małą wódę. XD. Jakość jato. I weź teraz to złóż. Coś źle złożyłem, a nie chce mi się patrzeć na film, jak to było złożone przedtem. W sumie może dlatego, że miałem wiertarkę na odkręcanie. Nie wiem, już się zestresowałem. Powiem wam. I tu mi się wydaje, że już zrobiłem tak, jak powinno być. No tak, no i z tego jestem zadowolony. To raczej może być. O, tu na dole nawet ładnie. No. Kwestia wyczucia właśnie, chwilę porobienia i... Też nie chcę nie wiadomo ile zjeżdżać z towarem, bo pierścień mam akurat na 45, 0,45, czyli górna granica. Te przebarwienia tam jeszcze zostały, no ale to już nie ruszam. Nie wiem ile musimy zjechać z towaru. Ale różnica jest kolosalna. Przed i po. I teraz wychodzi to, co chciałem. No i cyk. To jest chyba to. Ładnie jak schodzą to 45 stopni. Od dołu to samo. To jest kwestia wprawy. Pierwszy pewnie zawsze nie wyjdzie. Z Gryfsowi też średnio wyszedł pierwszy. To jeszcze i tak sobie wyczyszczę potem. Nie będę już więcej zjeżdżał na tę chwilę, bo jest ok. No i pierwszy cylinder. Pełno jest tych rysek. Drugi. Tu było ciut wolniej. I chyba raczej niepotrzebnie. Ale też jest ok, no. O. Jak tu nam idzie. Spojrzymy ze światłem pod drugą stronę. No to jest 45 stopni jak byk. Honowanie jednak łatwiejsze niż się wydaje. I nie jest takie straszne. Jakaś mi się zrobiła taka ryska. Większa, ale to albo była. Nie wpływa na komfort jazdy. Tuleje cylindra są gotowe. Teraz wyczyścić jeszcze blok tutaj. A i przejdę do tego, gdzie puszczały te uszczelki, jak widać. Tu jest zasmolone. Tu jest ok. Przysmolone. Ta druga jest ok. Nagle bam, czarno, puszczała. I tutaj lekko też. Pod tą chyba była ta najgorsza panewka. No, zobaczcie. Pierwszyka, bo liczymy od skrzyni w tym silniku. Też w kilku miejscach czarno. Także naprawdę tylko ten cylinder trzeci najmniej puszczał, bo to trochę z jednej strony, a tak to wszystkie po trochu puszczały. Na pewno muszę wyczyścić tą powierzchnię, bo tu idzie uszczeleczka. I tyle. I honowania się nauczyłem. Polecam każdemu, jest dużo łatwiejsze niż się wydaje. Chyba, że źle zrobiłem, to dajcie znać to.
to jednak nie jest łatwiejsze. Nadszedł ten czas, kiedy zaczynamy składać głowicę. Manual, serwisówka przygotowana, części przygotowane. Chyba wszystko jest, tak naprawdę tylko wiedzy brakuje, ale to wyjdzie w planie, czy mi się uda, czy nie. No, to biorę się do pracy. Generalnie nie wkładajcie palców, bo wam połamie. W końcu przyszedł czas na składanie silnika. Mam wszystko pomierzone i oby nie wybuchło. Tłoki, korby, pierd... suka. Dobra, siedzisz. No ale otwory pasują w ten sposób. Wszystkie są otwarte. Ale to tam jak potem zacieki, przecież to nie ma problemu.